Gdy po raz pierwszy słuchałem tego albumu, byłem w szoku, ile nut można upchnąć w jednym momencie, tak żeby tych nut nie było za dużo. W sumie nadal zadaję sobie to pytanie. To aranżacyjnie chyba najbardziej złożony album ze wszystkich, które posiadam. A poza tym zaprasza do fantastycznego świata Tolkiena. A płytą tą jest Blind Guardian Nightfall in Middle Earth. Blind Guardian uchodzą za protoplastów power metalu. Powstali w Krefeld w Niemczech w 1984 jako Lucifer's Heritage. W 1987 zmieniają nazwę na obecną, a w 1988 nagrywają debiut, czyli Battalions of Fear. Muzyka ich charakteryzuje się polifonią oraz wielogłosowymi partiami wokalnymi. Dziś opiszę 6. album, czyli Nightfall in Middle Earth. Powiem wam, co już zresztą kiedyś wspominałem, że rzadko słucham tego typu muzyki. Jednak muszę oddać honor. Ten album jest arcydziełem gatunku. Jest przepicki do tego stopnia, że bardziej się już chyba nie da. Poza tym to koncept album oparty na Silmarillionie Tolkiena. Utwory na płycie są bardzo zróżnicowane. Od szybkich, po melodyjne i wolne, przywodzące na myśl starożytne królestwa krasnoludów, by za chwilę wybuchnąć grzmotem bitewnego oręża. Są również lekkie, niczym elfickie skrzydła. Wszystko jest tak różnorodne, no to jest wręcz niesamowite, ile tutaj się dzieje. Ta muzyka jest połączeniem power i speed metalu z muzyką klasyczną, ludową, symfoniczną oraz chóralną w taki sposób, że wszystko stanowi jedną całość. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik i nie ma się do czego przyczepić. Album jest fenomenalny. Gdy słucham tego albumu, jestem pełen podziwu dla ilości wszystkiego i w jaki sposób tak wydaje się odległe gatunki od siebie są ze sobą połączone. Tutaj wszystko stanowi całość, a to świadczy o wielkości zespołu, który nagrał taką płytę. Gitary bez przerwy przeplatają się, wygrywają tony melodii wielopłaszczyznowych solówek. I jak to bywa w speed metalu, są one nieokiełznane i bardzo szybkie. Hansi zaś jako wokalista sprawdził się w 100%. Jego koloraturowy wokal stworzył z muzyką wręcz monolit. Często między utworami są przerywniki, w których kwestie recytują specjalnie do tego wynajęci angielscy aktorzy. Ktoś powie, że jest to sztuczne wydłużanie płyty. Jednak ja uważam, że jest to świetny zabieg, który kreuje ten klimat i atmosferę albumu. Zasadnicze utwory to tygiel wszystkiego. Ściana dźwięku, chórów, gitar, wszystkiego co tylko dało się upchnąć. A przy tym realizacja jest bardzo klarowna. Każdy instrument jest słyszalny tak jak powinien być. To jest coś wspaniałego. I co najważniejsze, każdy utwór jest przebojem, szczególnie refreny. Je się po prostu śpiewa. Różnorodność kompozycji powala. Tutaj każdy kawałek jest perłą w koronie. Chylę czoła przed twórcami tak epokowego dzieła. Muszę przyznać, że nawet nie znając tekstów, sama muzyka tworzy w naszej głowie obrazy tolkienowskiego świata. Album jest jak epos śpiewany i grany przez bardów, którego słuchamy z zaciekawieniem, aby po skończeniu prosić o jeszcze. Tutaj naprawdę już nie ma nic do dodania. Pora zasiąść do słuchania. To posłuchajmy teraz fragmentów tego epokowego dzieła. Album rozpoczyna rozmowa Saurona z podwładnym, po czym następuje dynamiczny kawałek Into the Storm, gdzie wspaniałe chóry są poprzecinane melodyjnymi gitarami. Świetne rozpoczęcie płyty i wprowadzenie słuchacza w świat Tolkiena. Nightfall rozpoczyna się w klimacie folkowym z towarzyszeniem fletu i czystego wokalu. Po czym utwór rozwija się, wchodzą heavy metalowe gitarki pieszczące nasze uszy i ten wspaniały wokal Hansiego w towarzystwie chóru. Coś niesamowitego. Mirror Mirror to najszybszy kawałek na płycie, gdzie gitary wykrywają fajne melodie, do tego niesamowity wokal Hansiego, który pokazuje swój kunszt wokalny. No i ten refren, to po prostu trzeba usłyszeć. I na koniec przepicki Noldor That Winter Rains. Kurczę, ten kawałek tak wchodzi w czachę, że ostatnio obudziłem się rano i grał mi gdzieś w przestrzeni międzyusznej. To jakaś magia. No ale jak jest taki refren, no to nie ma się czemu dziwić. Noldor, blood is on your hand. No i tak dalej, prawda? Noldor, blood is on your
Rzut okiem na okładkę oraz wkładkę. Okładka jest kapitalna, narysowana taką kreską, że od razu wiemy, z jakim stylem muzycznym mamy do czynienia. Widzimy na niej piękną elfkę Lúthien, która tańczy w błękitnym stroju przed Morgothem siedzącym na tronie niszczycielskim duchem, który kochał tylko siebie. Zaś obok niego leży wilk. Okładka w ciemnej granatowej tonacji z wybijającym się na złoto logiem Blind Guardian, a pod spodem tytuł albumu. Na pierwszej rozkładówce po lewej stronie jest skład zespołu, kto wykonywał chóry, gościnni muzycy, kto był producentem, kto miksował album, a na dole logotypy firm pomagających zespołowi w nagraniu. Na dalszych rozkładówkach w tle widnieją postaci występujące w Silmarillionie, a na ich tle są wymienione tytuły utworów oraz teksty. Od środkowej rozkładówki jest w skrócie napisana historia z Silmarilliona, a na ostatniej rozkładówce widnieją podziękowania. Jest ich dość sporo, dlatego zajmują 2 strony. Strona zamykająca wkładkę jest to część grafiki z okładki, są to takie kolumnady. Płyta CD jest przedrukiem okładki, jednak trochę niewyraźnym, mało na niej widać. Na stronie zamykającej pudełko są tytuły utworów z wyszczególnionymi czasami trwania, napisane żółtą czcionką. Ten album to fenomenalny, najwyższej klasy, świetnie zagrany power metal, dzieło najwyższej klasy, do opisania którego czasami brakuje mi słów. I może niech tak zostanie. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!